Ja uważam, że skalowalna wojna światowa, która polega na tym, że siłowo albo z groźbą użycia przemocy, w tym ekonomicznej, duzi gracze forsują swoje pomysły, a tak nie było. Poprzez ostatnie 30 lat globalizacji, bo Amerykanie ustanowili reguły gry, już się rozpoczęła w drugim roku panowania Donalda Trumpa poprzez sankcjonowanie ZTE i Huawei'a. I resztę mocarstw musiało się zacząć ustosunkowywać do tego i na przykład ruch rosyjski, uderzenie na Ukrainę jest tego przejawem. To znaczy, że się nie zaczyna od razu, że wie pan, narzucam panu od razu swoją wolę, jak nie to przemocą, bo jest broń termojądrowa. Jeżeli dostaną uczestnictwo, partycypację w NATO, no to nie będą chcieli od nas sojuszu wojskowego. Jeżeli dostaną rozszerzone gwarancje bezpieczeństwa, twarde, w tym parasol nuklearny amerykański, to też nie będą chcieli od nas. Pomagamy wojskowo Ukrainie istotnie. I też podejrzewam, że w środkach bojowych i też w środkach, które umożliwiają wojnę, w surowcach i tak dalej. Polska pomaga bardzo Ukrainie i Ukraińcy to czują. W przeciwieństwie, co jest oczywiście, ludzie o tym nie wiedzą, do wielu państw zachodniej Europy, których sprzęt jest zdezelowany, stary albo w ogóle nie dociera, naprawdę tak jest. Wystarczy porozmawiać z wojskami ukraińskimi. Nie jest zbieżny interes chociażby Polski w tym sojuszu wojskowym, dlatego że Ukraińcy chcieliby, żeby jak najwięcej państw stanęło po ich stronie, najlepiej już teraz, tak? I dołożyło swoją siłę do pokonania Rosji. Żeby Amerykanie dołączyli, Polacy, żeby dołączyli. No w interesie Polski absolutnie nie jest dołączenie do tej wojny, tylko spowodowanie, żeby Ukraińcy ją wygrali własnymi rękami, własnym wysiłkiem i ofiarą, a najlepiej może, żeby Amerykanie się do tego dołożyli, a my będziemy z boku patrzyli, jak Rosja przegrywa i się rozpada. Tak? To jest nasz interes, a Ukraińcy by chcieli, żebyśmy się dołożyli do tego. Bez istnienia Ukrainy, państwo, wyobraźmy sobie, gdyby Kijów wpadł w ciągu 3 dni, Zełenski uciekł, wojska rosyjskie stacjonowałyby na ziemi lwowskiej i mielibyśmy bardzo długą granicę i nacisk na system polityczny Europy poprzez nas byłby ogromny, z próbą ograniczenia naszej sprawczości politycznej, czyli decydowania, czy budujemy elektrownię atomową, drogi i tak dalej. Absolutnie Ukraina jest tutaj naszym przedmurzem. Z punktu widzenia naszych interesów, nie emocji, naszych interesów. Rosja z perspektywy naszego bogacenia się, naszego spokoju pańskiego, mojego, kobiet w ciąży, kobiet z małymi dziećmi, jest to, żeby Rosja nie miała wpływu na to, jak wyglądają sprawy w Europie. Moim zdaniem się nie jesteśmy w stanie dogadać, nie tylko my, ale Europa Środkowo-Wschodnia. Rosja musi podporządkować nas, żeby mieć wpływ na system europejski, na Niemcy, na Francję i z tamtymi może dealować jako z równymi, tak chcieli. Przeszkodą są państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmawiamy i próbujemy się uczyć na ex post, tak? Czyli po już wydarzeniach tego, co Ukraińcy robią. Natomiast no tak, ale tak, oczywiście powinniśmy się uczyć na lekcjach z wojny na Ukrainie i mam nadzieję, że ktoś będzie wyciągał wnioski z tego, a są potężne dla modernizacji Wojska Polskiego. Natomiast, no wie pan, pamięta pan, jak w 20 roku Piłsudskiemu przeszkadzało, jak się Francuzi nam wpitolali po prostu próbowali, bo Piłsudski nie pozwalał sobie na to, w planowanie Bitwy Warszawskiej. Nie pozwalał, misja była francuska wojskowa i Piłsudski nie pozwalał na to, bo Amerykanie im dają nowoczesną bitwę zwiadowczą, czyli dzięki Amerykanom widzą, co robią Rosjanie, podsłuchują ich komunikację i robią targeting prawdopodobnie, więc no i mają łączność też de facto, więc Amerykanie kontrolują przebieg wojny, można powiedzieć. Na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które są głównym decydentem tutaj, rozpoczęła się debata, kiedy zakończyć wojnę. I ta debata nie podoba się na Ukrainie, bo ta debata dotyczy tego, czy już teraz, czy jak odzyskają pół Donbasu, czy trochę. Nikt nie zakłada tam prawie, że Ukraina odzyska i cały Krym i Donbas. Może generał Hodges, mój przyjaciel, tak? A Stany Zjednoczone powinny więcej dostarczać broni i amunicji, zwłaszcza przede wszystkim, może nawet mniej sił manewrowych, tam czołgów, ale przede wszystkim artylerii lufowej, rakietowej takiego zasięgu, żeby odseparować Krym od drogi lądowej. Czyli podzielić wojska rosyjskie na obszar północny i południowy, na Krym, północny w Donbasie i Krymie i ogniowo separować Krym i doprowadzić do zagłodzenia wojsk rosyjskich, czy też podcięcia ich. Wielką misterium tej wojny jest to, że dużo więcej było wiadomo w pierwszych 2 miesiącach wojny niż teraz, że wszystkie strony kłamią, bo na tym polega wojowanie. Pewno okłamują Amerykanów, ale to jest uzasadnione, po to, żeby tworzą percepcję, żeby dawali więcej sprzętu, bo Ukraińcy potrzebują tu i teraz chcą rozstrzygnąć wojnę. A Amerykanie może wcale nie chcą eskalować, wcale może nie chcą rozstrzygać wojny tak, jakby chcieli Ukraińcy, czyli zdaniem Amerykanie chcą tak pokonać wojska rosyjskie, żeby zapanowała stosowna równowaga i powoli gotują tą żabę, powolutku. To nie musi oznaczać odzyskania Krymu na przykład,
to może oznaczać demilitaryzację Krymu albo nie wiadomo co. Dobrze, jakby wojska lądowe Federacji Rosyjskiej dla Amerykanów były zniszczone po to, żeby nie groziła Amerykanom wojna na dwa fronty w Eurazji, bo się martwią Chinami i żeby zrobili to Ukraińcy, ale bez ryzyka rozlania się wojny na region, na przykład o Polskę, Białoruś, państwa bałtyckie, gdzie Amerykanie musieliby znowu mieć ból głowy. Potencjalnie też pieredyszkę, czyli jakiś rozejm wymuszony, bo wszyscy się zmęczą w tym Amerykanie albo będą wybory w Stanach i Rosjanie będą mieli czas na odbudowanie się. Tak, tego się obawiam i dlatego musimy Amerykanów wcisnąć. Jesteśmy za tym, żeby był sprzętu jak najwięcej. Dlatego prezydent Duda na Zamku Królewskim mówił, że nie ma rozmów ponad głowami, ale one będą prawdopodobnie niestety. Znaczy, że nie dopuszczamy, że będą rozmowy ponad głowami Ukraińców. No i oczywiście to jest taki przykład, że tu mamy wspólny interes z Ukrainą, żeby pokonać armię rosyjską, a najlepiej, żeby państwo rosyjskie się rozpadło w drzazgi. Wojna w Eurazji jest faktem, w tym na Ukrainie i państwo polskie nie może abdykować z tego, żeby mieć coś do powiedzenia na wschodzie. I to jest kwestia tego, co my z tym zrobimy. Natomiast na pewno jestem przeciwny wysyłaniu w tej chwili wojsk polskich na Ukrainę, na Dniepr, czy interwencji na Białoruś. To jest kwestia strategii aktywnej obrony. Nie da się prowadzić tylko kwestii obronnej między Warszawą a Brześciem. Skoncentrujmy się na tym odcinku. Chyba że wpuszczamy głęboko aż pod Warszawę, tak, w płaskim terenie Rosjan i obronimy o linię Wisły, bez możliwości operacyjnego uderzenia wyprzedzającego na gromadzące się i koncentrujące się wojska rosyjskie. To jest oczywiście rzeczywiście działanie przeciwko sojuszowi i w szczególności Solidarności Sojuszniczej artykułu 5 i też bardzo niepokojące Amerykanów, bo Amerykanie bardzo nie lubią, jak to się skaluje bez ich zgody, a oni są hegemonem świata zachodu i w ogóle chcą być hegemonem świata, utrzymać się. I dlatego kupujemy od nich systemy i będą kontrolowali, czy my się tak zachowujemy. Decydenci, którzy kupują sprzęt, muszą się zastanowić. Ja właśnie żądam w debacie publicznej tego, żeby powiedzieli, czy my kupujemy pod strategię aktywnej obrony, bo właśnie będą takie ograniczenia, że Amerykanie będą kontrolowali targeting, że mamy własną pętlę decyzyjną, własne systemy targetingu i wtedy sami decydujemy, tak jak Izrael, o użyciu sił zbrojnych swoich wyprzedzająco i Amerykanie nic nie mogą podskoczyć, bo nie kontrolują tak zwanej pętli decyzyjnej. Trzeba z Amerykanami podjąć twardą rozmowę na temat tego, że czujemy, że stawka ryzyka pomiędzy nami a Amerykanami nie jest równa. Tak zrobili Niemcy z RFN-u w czasie zimnej wojny światowej. Powiedzieli Amerykanom, słuchajcie Amerykanie, a przed chwilą z nimi wojowali w Wehrmachcie, tak? Słuchajcie Amerykanie, jeżeli wy nie będziecie stacjonować tutaj 300 000 wojska z rodzinami jako zakładnicy de facto, to my będziemy prowadzili delikatną politykę zagraniczną wobec Związku Sowieckiego, który stoi na łabie i ma broń jądrową. Będziemy może nawet robili akomodację, tak? Więc jeżeli chcecie, żebyśmy prowadzili waszą politykę zagraniczną, to bardzo proszę tutaj widzimy was i tożsamość ryzyka. Wie pan, to tak jak ślub pan bierze z kimś, nie? To raptem jest uwspólnotowienie zobowiązań i różnych spraw. I dlatego Amerykanie stacjonowali w RFN. Od razu, bo mieli umierać. Ale Amerykanie nie chcą tego zrobić właśnie dlatego, że chcą uniknąć takich zobowiązań małżeńskich, bo jest im wygodniej prowadzić wojnę tak jak na Ukrainie to robią. Plus oczywiście zdolności teraz Amerykanie przyformują się na uderzenia na duże odległości, przechodząc za linii horyzontu, tak jak lubi mówić Biden, over the horizon, czy from beyond the horizon. I wpływanie na równowagę poprzez enablery, przez zdolności dalekiego zasięgu, tak? Moim zdaniem należało wystawić armię nowego wzoru, czyli nowoczesne wojsko, które będzie uzupełniało to myślenie amerykańskie do swojej nowej obecności w Eurazji, a jednocześnie zachowywało własną pętlę decyzyjną i wydealować to z Amerykanami, żeby się zgodzili na głęboką reformę Wojska Polskiego, ale w zamian za utrzymanie naszej pętli decyzyjnej, bo trochę nie będą mieli wyboru, bo sami nie mają dużo sił lądowych i mają dużo wyzwań. Żeby była jasność, nie porównuję się do Piłsudskiego, ale Piłsudski też nie miał wykształcenia wojskowego. Generalnie większość strategów to nie są wojskowi i wreszcie czas zerwać z tym perelowskim myśleniem, bo to po prostu jest śmieszne i niepoważne. Natomiast oczywiście czym innym jest strategia wojskowa, czym jest strategia rywalizacyjna, czym innym jest koncepcja operacyjna. No, wojskowi najlepsi są do koncepcji operacyjnej i czasami do strategii wojskowej, bo też strategia polega na dynamicznym zarządzaniu asymetriami, które dotyczą nie samego tylko pola walki, tylko wojna jest wszechogarniającym zjawiskiem, czego najlepszym dowodem jest Zełeński, Arestowicz i ludzie wokół Zełeńskiego, którzy się wypowiadają. Generalnie wojna nie polega tylko na strzelaniu z karabinu, a właściwie to jest bardzo mały i teoretycznie najmniej ważny element, jakkolwiek brutalnie to brzmi. I właśnie na tym polega problem, że w Polsce uważamy, że to za oczywiste, że tego możemy żądać, natomiast inni tego nie chcą albo nie są w stanie tego dowieść, a my sami nie chcemy do tego się dołożyć.
I na tym polega strategia, właśnie zarządzanie tymi sprawami. No, mamy stałe interakcje z systemem politycznym w Polsce, ale nie wchodzimy jak gdyby w klientelizm z nim, no więc zachęcam do książki, napisałem jak wygląda system polityczny, napisałem też w rozdziale trzecim od końca również, co należałoby zmienić, dlatego że najkrótsza diagnoza jest taka: Polska się znacząco zmodernizowała, społeczeństwo polskie. Weszło w globalizację, rynek światowy musiało. I ci, co pieką chleb, działają w usługach, na rynku prywatnym, absolutnie się zmodernizowali, inaczej funkcjonują, inaczej żyją, oceniają się według innych kryteriów zdrowych. Tak? Uważam, że system publiczny, w tym doboru elit, absolutnie nie odpowiada temu, jak bardzo się zmodernizowało społeczeństwo polskie. Jest wielki rozdźwięk i między innymi to się przejawia w tym, że przeciętny Kowalski uważa, że państwo polskie to paździerz. Zasługujemy, mamy takie PKB, tyle zarabiamy i leżymy w takim miejscu i mamy taką kulturę cywilizacyjną, mówię o społeczeństwie, że zasługujemy zdecydowanie na coś więcej. Powinniśmy zacząć, jeżeli w ogóle kupowanie, powinniśmy zacząć od stworzenia komplementarnej, redundantnej sieci systemu rozpoznania kosmicznego, powietrznego i dalekiego zasięgu własnego, po to, żebyśmy my zawsze widzieli, słyszeli i potrafili rozmawiać na duże odległości z sobą, i żeby wszystkie jednostki Wojska Polskiego miały jeden ten system, a nie lepiej z Amerykanami, a nie z nami, i żeby w Warszawie zapadały w związku z tym decyzje w oparciu o nasze rozeznanie sytuacji. I tylko to są, wie pan, to są mniej spektakularny sprzęt niż czołgi i artyleria, tak? Efektory tak zwane. I dopiero jak się ma ten system, to się pod to uzyskuje zdolności, w tym kupuje efektory, czołg i tak dalej, bo czołg bez tego właściwie jest jak gdyby bez sensu.